Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Nie mamy jeszcze prawa jazdy kategorii A, ledwo skończyliśmy 18 lat i chcemy pojeździć czymś mocniejszym jak motocykle o pojemności 125 cm3, ale z racji wieku nie możemy pozwolić sobie jeszcze na prawo jazdy kategorii A, którego możliwość zrobienia jest dopiero od 24 lat. Pozostaje nam tylko prawo jazdy kategorii A2, które możemy zdawać już od ukończonych 18 lat. A więc płacimy 210 zł za egzamin, zdajemy go za pierwszym razem i ruszamy na shopping. Z racji tego, że prawo jazdy kategorii A2 pozwala na kierowanie motocyklami o mocy nie przekraczającej 35 kW, to jest około 47,5 konia mechanicznego i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,2 kW na kilogram, to odpalamy sobie film na kanale Zwyczajnego Faceta i patrzymy, jakie są najlepsze nowe motocykle o pojemności 250-300 cm3. Zapraszam na film. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. W jednym z ostatnich filmów pokazałem Wam, jakie są najlepsze nowe motocykle o pojemności 125 cm3. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zapraszam, link macie w opisie filmu oraz w karcie. Pod wspomnianym filmem pojawiły się komentarze, aby pokazać również motocykle o trochę wyższych pojemnościach, mianowicie 250-300 cm3. Wydawać by się mogło, że to nieduża różnica, 125 a 250-300, ale wbrew pozorom te 15 koni mechanicznych i 11 Nm momentu obrotowego versus na przykład 40 koni mechanicznych i 30 Nm to już jest nie lada przeskok. Jest to zupełnie inne doświadczenie, jeżeli chodzi o rozpędzanie się, prędkości maksymalne, takie manewry jak wyprzedzanie nie stanowią już problemu. Maszyny wcale nie ważą jakoś znacząco więcej i mają dużo więcej do zaoferowania. Jako pierwszą machinę na liście, którą Wam dziś przedstawię, to Benelli Leoncino 250. Za kwotę 18 400 zł otrzymujemy miejskiego nakeda z silnikiem o pojemności 249 cm3, jednocylindrowy, 4-osuwowy chłodzony cieczą, który generuje moc 25 koni mechanicznych i 19 kW. Waga na sucho to 155 kg. Idealnie pasuje na kategorię A2. Moment obrotowy to 21 Nm przy 8000 obrotów na minutę. Jak to możemy przeczytać na stronie producenta, Leoncino 250 to kompaktowy, autentyczny motocykl, w którym klasyka łączy się ze współczesnością. I faktycznie patrząc na ten motocykl, mimo że jest to naked jakich wiele, to dla mnie jest on narysowany jak współczesne cafe racery. Surowa stylistyka, krótkie siedzenie, stonowana kolorystyka, zwłaszcza ten zielony kolor. Leoncino 250 ma zbiornik paliwa o pojemności 12,5 litra, a zużycie paliwa to 2,8 litra według producenta i do 3,5 litra według pisów użytkowników. 25,8 konia mechanicznego pozwala rozpędzić się do prawie 155 km na godzinę, a 21 Nm pozwala na przyspieszenie do 100 km na godzinę w około 8 sekund. 8 sekund na setkę jest to już czas pozwalający na sprawne przemieszczanie się od świateł do świateł, bez pozostawania w tyle. Za cenę niższą niż CB125R otrzymujemy motocykl z małym pazurem, LEDowymi reflektorami i bardzo fajnym brzmieniem na firmowym tłumiku. Kupując taki motocykl zapewnimy sobie doznania diametralnie inne jak w przypadku motocykli o pojemności 125 cm. Jeżeli w kieszeni macie jeszcze jakieś moniaki, to za te paręset złotych więcej możecie stać się posiadaczem takiej oto maszyny. Zontes 310R. 19 299 zł, bo tyle kosztuje Zontes 310R. Jest to w moim mniemaniu naprawdę piękna maszyna. Przeglądając opisy w internecie natknąłem się na wiele opinii bardzo nieprzychylnych na temat wyglądu 310R, że jest przekombinowany, że cyklop, że taki robocop, zbyt nowoczesny. Wiecie co ja widzę jak patrzę na ten motocykl? Ja widzę pięknie skrojoną sylwetkę, super wyglądający wydech, stylowe reflektory oraz czadowy wyświetlacz. No wyświetlacz wygląda jakby był o klasę wyżej jak w Benelli. Powiem Wam, że dla mnie dokładnie taki wygląd mogłyby mieć motocykle 600 cm i więcej. Ta mocarna sylwetka, mocno uwypuklony bak, krótki sportowy wydech, no naprawdę motocykl jest pięknie narysowany.
Jeżeli chodzi o serce motocykla, to jest nim jednocylindrowy, czterosuwowy chłodzony cieczą silnik o pojemności 312 cm3, mocy 35 koni mechanicznych i 30 Nm. Katalogowo rozpędza się do 160 km na godzinę, a pierwsza setka pojawia się już po 7 sekundach. Jest ogień. Waga na sucho to 145 kg. Spalanie podawane przez producenta lekko przekracza 3 litry, a dokładniej 3,2 litra. Ciężko coś znaleźć o spalaniu 310R, ale 310T ma całkiem sporo wpisów w internecie i wygląda na to, że bardziej trzeba się nastawić na spalanie rzędu 4 litrów na 100 km. Z wyposażenia standardowego mamy system bezkluczykowy, ABS Boscha, kolorowy wyświetlacz TFT, światła full LED i wiele innych. Zontes szturmem wchodzi na polskie drogi i wydaje mi się, choć nie tylko mi, że narobi sporo zamieszania w szeregach konkurencji i wśród starych marek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to dalej kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Kolejnym przystankiem na naszej liście jest już marka rozpoznawana przez całe rzesze ludzi, posiadająca zarówno miliony zwolenników, jak i miliony przeciwników. BMW G310R. Aby stać się posiadaczem BMW, musimy już wyłożyć nieco więcej pieniędzy. G310R startuje od kwoty 23 690 zł i w tej cenie otrzymamy motocykl z silnikiem o pojemności 313 cm3, ponownie jednocylindrowy czterosuwowy, który generuje moc 34 koni mechanicznych i 28 Nm. Producent podaje spalanie na poziomie 3,5 litra na 100 km i tak sprawdzając sobie spalanie podawane przez użytkowników, wychodzi na to, że producent nie mija się z prawdą. Brawo BMW! Pojemność baku paliwa to zaledwie 11 litrów, a rezerwa to około 1 litra. Co jak co, ale wydaje mi się, że 1 litr rezerwy to stanowczo za mało. Biorąc pod uwagę, że wskazania często są mało dokładne, to możemy się kiedyś obudzić na jakiejś trasie bez paliwa. G310R waży 164 kg, mówimy tu oczywiście o wadze na mokro, czyli zalany płynami i zatankowany. Nie bardzo wiem, o co chodzi z prędkością maksymalną. Otóż producent podaje, że wynosi ona około 143 km na godzinę, ale na YouTubach możemy zobaczyć, że dla wielu osób udaje się przekroczyć barierę 160 km na godzinę. Co ważniejsze, BMW jest pierwszym motocyklem w zestawieniu, który w sprincie do 100 km na godzinę zszedł poniżej 7 sekund. Tak, robaczki, Kawasaki ER5 o pojemności 500 cm3 i mocy 50 koni mechanicznych rozpędza się do setki w 6 sekund, a tutaj mamy motocykl o pojemności lekko ponad 300 cm3 i również o imponujących osiągach. Motocykl jest wykonany bardzo dobrze, co potwierdza się w wielu testach, ale jakby nie patrzeć, to BMW, więc na dobrą jakość komponentów możemy liczyć. Ponadto lekkość prowadzenia, zwrotność i żwawy silnik tylko zwiększają liczbę plusów. To jednak, o czym muszę wspomnieć, to taki ogólny wygląd. Niestety, BMW G310R mimo wielu zalet, rewelacyjnych jak na swoje gabaryty osiągach, nie ma tego czegoś. Porównując do wcześniej wspomnianego Zontesa, pod względem wizualnym wypada naprawdę średnio. No ale nie każdemu musi się każdy motocykl podobać. I tak jest też w tym wypadku u mnie. Po prostu nie jest to mój typ, ale na pewno wielu osobom przypadnie do gustu. Napiszcie może w komentarzu, czy też macie takie odczucia i dajcie znać, jakie są wasze typy na motocykle o pojemności 300 cm3. Całkiem niedawno nagrywałem materiał na temat Yamahy MT-07 rasowego miejskiego Nakeda z silnikiem o pojemności 700 cm. I jak powiedziałem w tym filmie, że gdybym miał zmienić swojego fazyna, to mocno bym się nad nim zastanowił. To nie sposób nie wspomnieć o mniejszym bracie, jakim jest Yamaha MT-03. MT-03 to jak na razie najdroższy motocykl zestawienia, gdyż nowy egzemplarz kosztuje około 28 tysięcy złotych. To już jest nie lada wydatek. Zwłaszcza, że aby stać się posiadaczem MT-07 trzeba dołożyć zaledwie 7 tysięcy. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku starszej MT-07, tak i tutaj bez żadnego zwątpienia powiem, że jest to absolutnie śliczny motocykl. Agresywna sylwetka, piękne malowania, robotyczne światła, no i ten wygląd.
Jak ten motocykl wygląda pięknie, to wierzcie mi, jak tylko przyjdzie czas, że Fazer pozna nowego właściciela, to pierwsze co lecę na przymiarkę do salonu Yamahy. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianego BMW G310R, Yamaha dysponuje zbiornikiem paliwa o pojemności 14 litrów, a spalanie podane przez producenta to około 3,8. Jednak realia są zgoła inne i według zapisów użytkowników tego pięknego motocykla spalanie wynosi średnio około 4,3 litra. Nie jest to mało. Ale, to co trzeba zauważyć to, że MT-03 wyposażona jest w dwucylindrowy silnik czterozaworowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą o pojemności 321 cm3, który generuje moc, uwaga, 42 koni mechanicznych i 29,6 Nm. 42 konie mechaniczne to już nie jest mała pierdziawka. I pewnie to tłumaczy, dlaczego jest takie spalanie, jak wszyscy kręcą pod czerwone pole, aby do końca wykorzystać te 42 konie. Waga tego motocykla to 168 kg, wliczając to wypełnione zbiorniki oleju i paliwa, więc trzyma się w normie wcześniej wspomnianych 300. Yamaha MT-03 dzięki temu silnikowi łamie kolejną barierę, która ustanowiona była przez poprzednika, czyli BMW G310R i jej sprint od 0 do 100 km na godzinę zajmuje około 5,2-5,5 sekundy. Z takim przyspieszeniem pogonimy już niejednego TDI-ka na starcie od świateł do świateł. Podobno jej prędkość maksymalna to ponad 180 km na godzinę. Są filmy, na których widać, że MT-03 przekracza barierę 190 km na godzinę, ale to raczej związane jest ze sprzyjającymi warunkami, zarówno drogowymi, jak i pogodowymi. Niemniej jednak takie osiągi są często widoczne w motocyklach 500 cm, a tutaj mamy motocykl, którym do szkoły może dojeżdżać uczeń ogólniaka. Oj, chciałbym mieć możliwość podjeżdżać do swojego ogólniaka takim MT-03 zamiast Mercedesem za 2 miliony złotych. Ostatnim motocyklem na liście jest Honda CRF 300 Rally. Wiem, to zupełnie co innego jak motocykle przedstawione wcześniej. Nie jest to typowy miejski naked. Wiem, ale pomyślałem sobie, że w zestawieniu nie powinno zabraknąć motocykla dla miłośników nie tylko miejskich wojaży, ale powinien być również motocykl dla tych, co po pracy, szkole, w weekend chcą wybrać się na przejażdżkę w teren nieco inny jak betonowa dżungla. CRF 300 Rally w sprzedaży dostępne jest od 31 900 zł. Nie jest to mało, oj nie, ale jest to CRF-ka i jest to Honda. Chcesz pan dobrą markę i dobry sprzęt, to musisz pan zapłacić. CRF-ka wyposażona jest w jednocylindrowy silnik o pojemności 286 cm3, który generuje 27,3 konia mechanicznego i około 26,6 Nm momentu obrotowego. Silnik ten pozwala rozpędzić się do 100 km na godzinę w około 8 sekund, a jego prędkość maksymalna to w granicach 140 km na godzinę. Ale nie jest to sprzęt do ścigania się po ulicach miast. Jest to fajny mały pomykacz miejski, którego ogromną zaletą jest to, że można również pobawić się w terenie. Masa własna CRF-ki to 153 kg, pojemność zbiornika paliwa to 12,8 litra, a spalanie podane przez producenta to około 3,1 litra na 100 km. Prześwit to aż 275 mm. Co w porównaniu do poprzednich motocykli to ponad 100 mm więcej. Pozwala to na naprawdę dużą zabawę w trudnym terenie. A to, że nie mamy najlepszego przyspieszenia do 100 km na godzinę, uwarunkowane jest trochę inną charakterystyką biegów w tym motocyklu. Tutaj są one w dużej mierze dostosowane do tego, aby motocykl miał siłę się odkopać z dużego piachu czy błota. Jedynka jest na tyle silna, że podrywa przednie koło do góry, jak się mu na maksa odkręci manetkę. Jak wcześniej wspomniałem, jest to propozycja dla tych wszystkich, którzy oprócz sprawnego przemieszczania się po mieście chcą mieć też możliwość wyrwać się na mały offroad. No i to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pozostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę. Na razie, cześć!